Asbiro. Alternatywna szkoła biznesu. www.asbiro.pl. Wolny rynek oni doceniają, o niego walczą. W momencie, kiedy wybuduję parking, to jestem zainteresowany w tym, żeby nie było wolnych miejsc parkingowych, darmowych wokół mojego parkingu. I w tym momencie z przedsiębiorcy, który walczy na wolnym rynku, robi się sukinkotem, który zabrania innym, tak? Najwięksi ekologowie to są ci, którzy wykupują sobie górę w jakimś rezerwacie przyrody, no i potem oni są ekologami, już więcej się na tej górze nie wolno budować, tak? No bo ja chcę być otoczony przez fajną przyrodę. Okej, czyli widzimy, o co chodzi. Mały socjalista. To jest taki argument dla was, jak będziecie dyskutowali i będziecie walczyli o ten wolny rynek, no to z kim się dyskutuje? No z tymi, pamiętacie, był taki jeden cytat, że wolny rynek jest przeciwieństwem równości. I teraz, gdyby wszyscy bez względu na to, co robią, zarabiali tyle samo, to wolelibyście być górnikiem czy fotografem? Kto by chciał być górnikiem? Lepiej z laseczkami, nie? Ustawiać i fotografować. Czy brylować w telewizji, czy sprzątać kible, tak? W momencie, kiedy się wprowadza równość w pensji, no to nie ma komu robić tych użytecznych prac, tak? Nawet za komunizmu górnicy byli lepiej wynagradzani. Ale i tak, chodziło też jeszcze o inny aspekt. Ale fotograf i tak więcej dostanie. Zależy który, nie każdy. Nie, zależy który. Nie, znaczy jeżeli będzie dużo fotografów, to nikt nie będzie tego kupował. Znowu tu jest rola państwa, które faworyzuje pewnych artystów i im dużo płaci, tak? A innych nie faworyzuje i oni klepią biedę. Także to jest... Pamiętacie, mówiliśmy, że ten więcej zarobi, kto robi mniej przyjemną pracę, która wymaga więcej specjalistycznych umiejętności, coś tam jeszcze i coś tam jeszcze, tak? I wywiera. Tak, oczywiście, no, zarabiać można nie tylko poprzez produkcję, ale można dokładnie to, co ty mówiłeś, poprzez przekonanie kogoś, tak? Daj mi forsę, to wtedy ja ci zapewnię niebo. Nasi górnicy przekonują troszkę inaczej. No. Was nie ma na dasze, że zamykała to wszystko po lewej, tylko przyjeżdżają autobusami i robią. W związku z tym przymus, tak? Nie ma wolnego rynku. No i tyle, bo się nie zgadzają na konkurowanie. Oni nie chcą, żeby konkurować z Chińczykami, tak? Ekonomiści, tak jak mówiłem, nie używają słowa przymus, kradzież, oszustwo i tak dalej, a powinni. Bo składnikiem wymiany, produkcji i tak dalej jest oszustwo, kłamstwo i tak dalej. Na szczęście wolno się zrobiło, bo niektóre kopalnie są prywatne, proszą dołu, okazało się, że jest możliwe. Tak. I teraz mają problem sami z sobą. Sami z sobą. Dobra. Jedziemy. Nazwałem to pojęcie Basic Factor of Development of Societies, czyli taki najważniejszy czynnik, który umożliwia rozwój społeczny. To jest podstawowy mechanizm, który powoduje bogacenie się społeczności, to jest pozwolenie jednostkom produkującym zasoby pożądane przez innych członków społeczności na kumulację zysków pochodzących z dobrowolnej wymiany ich nadwyżek. Jeżeli tego nie ma, to nie ma rozwoju społecznego. U nas nie ma. U nas nie ma. Do pewnego stopnia jeszcze jest. Ale okej, wraca, ja się zgadzam, wraca to, co było kiedyś. Państwo łapę chciałoby położyć na wszystkim. Państwo chciałoby łapę położyć na wszystkim. Wytłumaczę dlaczego. Jestem producentem oprogramowania. Dostarczyłem oprogramowanie do jednej z klinik, która działa na rynku 12 lat. Jesteśmy ze sobą od samego początku. Ta klinika ma najnowocześniejszy system informatyczny ze wszystkich innych klinik. Jestem zaproszony na świętowanie dziesięciolecia tej kliniki. Występuje właściciel tej kliniki i dziękuję ludziom, którzy z nim zbudowali klinikę. Oczywiście dziękuję temu, który wyłożył pieniądze na tą klinikę, czyli inwestorowi. Dziękuję swoim pracownikom, którzy tą klinikę prowadzą, pomagają, robią dobrą robotę itd. Po czym biję ukłony urzędnikowi państwowemu, który przyznał mu dotację w pewnym momencie. Ja jestem na ostatnim szarym końcu. No tak. Że w ogóle. Tak, że w ogóle. Dokładnie. Tak? Popatrzcie, jaka prosta sprawa jest. Ja daję pieniądze. Dałem tobie pieniądze. Dałem ci te pieniądze. No to ty jesteś wdzięczny, bo przecież nic za co. Dostałeś coś za nic. Ja te pieniądze oczywiście dodrukowałem.
To jest polska permanentność. To nie jest Polska, to jest wszędzie tak. Wracam z Hawajów, byłem 2 tygodnie temu na Hawajach, dokładnie o tym samym dyskutują. Tak, dokładnie o tym samym. Mówię do Amerykanów, słuchaj, bo oni się pytają, co pan sądzi, czy będzie u nas, bo ja im mówiłem o procesie rozwojowym socjalizmu, jak to idzie po kolei, aż pierdyknie, nie? Czy pan uważa, że nam to grozi? Nie? Ja mówię, wiecie co, nie wiem, bo ja tutaj nie siedzę, nie tego, ale mówię, jeszcze nigdy tak nie było, żeby kraj anglosaski wpędził się w socjalizm. A oni mówią, no jak to, a Wielka Brytania? To się nie dziwi, a u nas tak samo jest. No, oni, znaczy, no nie wszyscy, bo tam, no, słuchajcie, to wszystko nie jest takie proste, tak? Polacy, którzy spieprzyli, moi kuzyni, którzy wywalili stąd Zagierka, bo tu się nie dało żyć, pojechali do Stanów Zjednoczonych, mają obywatelstwo, głosują na Obamę. Ja mówię, ludzie, czy wy nie widzicie sprzeczności? Nie, musimy być pro-social. Ale na kogo głosują? No i ja po prostu tego nie rozumiem. Naukowcy tytuły doktorów mają i oni po prostu podstaw nie pojmują. Dlaczego, bracie, uciekłeś stąd? Może głosują na tych, którzy dają im wynagrodzenie. No właśnie, na tych urzędników, którzy im dają. No bo mamy władzę, która daje pieniądze i mamy wszystkich przydupasów tej władzy, którzy właśnie żyją z tych pieniędzy dodrukowywanych. W Polsce zauważa się właśnie, że państwo coraz bardziej tym urzędnikom zaczyna dawać coraz więcej pieniędzy. Tak. Uzależnia ich od siebie. Tak. I w tej chwili tworzona jest taka właśnie Tak. grupa, Tak. która będzie Ale eksperyment Kalhuna, obejrzcie sobie. I zostańcie szczurami pierwszego pokolenia i wychowujcie swoje dzieci na poziomie szczurów pierwszego pokolenia. Bo jak będą szczury trzeciego pokolenia, one się już nie rozmnażają, bo one już niczego nie chcą. Tak? Trzeba zawsze być głodnym wiedzy, głodnym osiągnięć, głodnym wyników. Ale żeśmy odeszli od naszego tematu. BFDS, tak? Jeżeli pozwolimy, to jest tak jakby od drugiej strony. Mamy wolny rynek, on nam gwarantuje rozwój ekonomiczny kraju, a z drugiej strony to jest właśnie ten czynnik. Jeżeli ja mogę produkować to, co uważam i mogę zatrzymać dla siebie nadwyżki pochodzące z wolnej wymiany, tak? Czyli w tym warunku podstawowym rozwoju ekonomicznego społeczności jest wolny rynek. On jest, jeżeli przeczytacie sobie książkę Barbary McCormick Życie codzienne w północnej Korei, to tam ludzie właśnie na zasadzie wolnego rynku potrafili przetrwać. Babka zaczęła robić ciasteczka z trawy, które się dobrze sprzedawały i ona mogła w związku z tym trochę lepiej żyć. Moja matka została w szkole i ona robiła bukiety z suszonych kwiatów, to robiła do katolików i sprzedawała to w Jeszczębiu na Studna. No i zarobiła weekend za 2 dni więcej niż wszystko. No to mój przykład. Pierwszy to był z procą, to jest poznawanie ekonomii, a drugi to było coś takiego. Mój ojciec był inżynierem, pracował w Hucie Warszawa. Mój wujek był dziennikarzem, jakimś znanym krytykiem filmowym, krytykował, był w strukturach. Ciotka była farmaceutką, dyrektorką apteki, a najbogatsza była babcia, która nigdzie nie pracowała, tylko szyła beciki. Takie coś, żeby jak się noworodek urodzi, to żeby go tam wsadzić i to było ładne, nie? I już. I ona z tego żyła. I ja tak się ciągle zastanawiałem, wujek pracował po nocach, pisał te artykuły i no, dla państwa robił, nie? Bo tego. A babcia była najbogatsza. Pierwsza w całej rodzinie miała telewizor. No i trzeba było komuś dać pieniądze, babcia dawała, nawet nie chciała, żeby jej oddawać. Nie? Po prostu, bo to robiła coś, co ludzie potrzebowali, coś, co ludzie chcieli zapłacić. Ale państwo robi wszystko, żeby tego nie zrobić. Zapadka świętego Mateusza, trudno byłoby ją tłumaczyć, natomiast teraz chcę wam powiedzieć o pewnych naturalnych mechanizmach, które występują w społecznościach, które są poddane procesom ekonomicznym. Otóż, wyobraźcie sobie wspólnotę idealną. Komunizm mamy, tak? Absolutny. Który polega na tym, że mamy 100 osób i wszyscy zgodnie produkują i produkują dokładnie za 100 złotych, dolarów, wszystko jedno. Pierwszy produkuje bułki za 100, drugi chleb za 100, trzeci buty za 100, krawiec spodni za 100, rolnik kartofli za 100, budowniczy domu za 100, budowniczy most za 100, lekarz leczy za 100. Wszyscy, cała ta setka wypracowuje 10 000, tak? 100 razy 100, 10 000. No i teraz dzielą sprawiedliwie. Po sprawiedliwym podziale każdy z nich ma dóbr wszelakich za 100. Żeśmy się podzielili tym piwem, masłem, chlebem i mamy wszystkiego, tak? Wyobrażacie sobie coś takiego, czy nie? Było. Kibuce były, komunizm był, tak? I kurna to nie gra. Nawet tacy mądrzy jak Żydzi
Powiedzieli, że kibuce nie grają, a to był model kibucu. Dlaczego? Wiecie czy nie? To teraz ja wam to wytłumaczę. Nie ja na to wpadłem. Bastiat na to wpadł i bardzo ładnie to opisał, tylko krócej. Otóż jednym z elementów badań ekonomicznych jest analiza podatności. Co się stanie, jeżeli ja zrobię małego psztyczka? Jak mały psztyczek, jak system zareaguje na mały psztyczek, na malutki psztyczek? Okej. Co się stanie z moją pensją, jeżeli zgubię grosz? Nic. Nie? Dobra. Tu analiza podatności, jaka będzie reakcja systemu, gdy cokolwiek zaburzy tę idyllę. Okej. Wariant pierwszy. Jeden z członków społeczności nie robi nic. Nie wnikamy w to dlaczego. Jest chory lub mu się po prostu nie chce. Wypracował 0. Pozostali wypracowali w związku z tym nie 10 000, lecz 9900. Są pytania do rachunków? Nie ma, tak? Bo to jest poprawne. Okej. Teraz popatrzmy. Wzięli i podzielili. 9900 podzielili przez 100. No bo tyle jest członków społeczności. Patrzcie, co się dzieje. Indywidualny zysk autora negatywnego zaburzenia to jest plus 99. On nic nie zrobił, dostał 99. Wszyscy stracili 1. Czy wszyscy dużo stracili? Nie. A on dużo zrobił, dużo zyskał? Bardzo. Świetnie. Dzięki za ten przymiotnik. Wariant drugi. Mamy człowieka, który się postanowił dla tej społeczności poświęcić i pracuje 2 razy więcej niż wszyscy normalni. W związku z tym wypracował 200. Jak wypracował 200, to wspólnota wypracowała nie 10 000, tylko 10 100. Przy podziale każdy dostaje 101. I teraz patrzcie. Indywidualny zysk autora pozytywnego zaburzenia jest minus 99. On zrobił 200, a dostał 101. Czyli stracił ile? 99. A reszta zyskała? 1. Tak, ale nie miał obowiązku zrobić to. Ale moment. To jest, oczywiście nie miał, nie wnikamy. Jeden zrobił 2 razy więcej, drugi nie zrobił nic. Ale nic jesteśmy w stanie zrozumieć, ale to, że zrobił 2 razy tyle, to nie. Dobrze, okej. Tylko ja wam teraz pokazuję, to jest właśnie to, co powiedział Bastiat. Ja jeszcze nie wiem, dlaczego nikt z was nie krzyknął. To ja kurwa, no już teraz rozumiem, dlaczego oni tak oszukują. Oczywiście, bo Bastiat powiedział coś takiego. W związku z tym człowiek, który nic nie robi, wyjdzie ze skóry, żeby udowodnić całej reszcie, że dokładnie, że on jest bardzo potrzebny, że jemu się należy, że on nie musi nic robić. I to jest ta naturalna podstawa, że systemy socjalistyczne, komunistyczne nie działają, bo pierwszy nie zrobił nic i zarobił bardzo dużo, a drugi się narobił i stracił. Proste. I dlatego dopiero... Brak kreatywności, jakkolwiek. I dopiero dlatego ta wymiana, teoria kosztów komparatywnych powoduje, że się specjalizujemy i pracujemy. Tak? Wszystkie kibuce się wzięły i rozsypały. Jak przeczytacie jakieś tam... Jeszcze gorszy model jest ten, który Ayn Rand prezentuje w fabryce, czyli każdy rozdzielany według potrzeb. No tak, no to jest... Tak. No to jest tam tak jakby już zupełnie utopijnie. Socjalizm nie idzie do tego, tylko do równego rozdziału, tylko właśnie do rozdziału według potrzeb. Tak. Znaczy to jest taktyka von Socjala. No dobra, to jest w mojej książce. Jak sobie możecie poczytać, to będziecie chcieli, to zapraszam. Dobra. 4 sposoby wydawania pieniędzy. Kto wie, o co chodzi? Ekonomista. Dobra, też. Dobra. Otóż Milton Friedman to nie jest człowiek, który jest związany ze szkołą austriacką ekonomii, tylko z chicagowską, ale generalnie też uważa, że powinien być wolny rynek, że on wszystko załatwia i tak dalej. Powiedział, że istnieją 4 podstawowe sposoby wydawania pieniędzy, a mówiąc właściwiej 4 rodzaje optymalizacji stosowane w zależności od warunków, w jakich osoba wydaje pieniądze. Swoje pieniądze wydaje na siebie. Swoje pieniądze wydaje na kogoś, czyjeś pieniądze wydaje na siebie i czyjeś pieniądze wydaje na kogoś. No i Milton Friedman mówi coś takiego. Swoje na siebie wydaje racjonalnie. Wiem, co chcę kupić, staram się kupić to jak najtaniej i to jest ten racjonalizm.
Swoje pieniądze na kogoś nie wydaję racjonalnie, bo z reguły nie wstrzelam się w jego potrzeby. Tak? Mężowie kupują żonom prezenty takie, jakie sami chcieliby dostać. I na odwrót, żony też kupują mężom takie prezenty, jakie same by chciały dostać. Ok? Czyli, ale również nie przepłacamy. Również staramy się w te gusta trafić. W związku z tym też do pewnego momentu są to wydatki racjonalne. Czyjeś pieniądze wydajemy na siebie. Jak to robimy? Proszę? Kolacja służbowa, tak? Czyli latamy najdroższymi samolotami. Jemy w najdroższych lokalach, kupujemy najdroższe rzeczy, jeżeli tylko to jest możliwe. Okej. I czyjeś pieniądze wydajemy na kogoś. Urzędnik daje pieniądze komuś. Co on chce tym osiągnąć? Chce też dostać, ale również chce dostać prestiż. Właśnie to, żeby ten szef firmy mu potem dziękował w pierwszej kolejności. Różnie, to wyróżnić. Różność urzędników nie tak dalej. Słuchajcie, piramida potrzeb, tak? No ten, który urzędnik jest biedny, to chce dostać do kieszeni, a ten, który już się nachapał, no to chce być postrzegany, tak? To ja, tu dzięki mnie masz bracie tą firmę, tak? A to, że dałem ci pieniądze, które właśnie kolega wydrukował, kolega z władzy wydrukował, to ich to w ogóle nie interesuje. Okay? Taki prosty model. Teraz, żeby nie być sobą, znaczy nie byłbym sobą, gdybym nie rozwinął tego, tak? Bo ja zauważyłem w swojej praktyce, że to mogę jeszcze rozbić. Pewno to też mógłbym jakoś tam rozbić, ale to jest najważniejsze. Swoje zarobione przeze mnie samego pieniądze wydaję na siebie. To też jest inaczej niż swoje, które dostałem od babci. Tak? No bo te swoje to są cudze faktycznie. Czyli czyjeś pieniądze wydaję na siebie, jak wydaje babcia, bo babcia mi dała kieszonkowe. Ale jeżeli już zarobiłem, to już zupełnie inaczej podchodzę do tego. Ale oczywiście mogę pracować w firmach, które są firmami państwowymi i one wypłacają nieadekwatnie do wolnego rynku. Na przykład mamy kupę naukowców, ekonomistów, psychologów, fizjologów i takich tam innych, którzy dostają po prostu pensję od państwa. Nikt na wolnym rynku nie kupiłby usług tych facetów, bo to są faceci, którzy mówią tak, ty jesteś zajebistym profesorem. Ty mówisz, ty jesteś zajebistym profesorem, a ty mówisz, ja jestem zajebistym. A we trójkę mówimy, stary, dawaj no tu forsę, bo my jesteśmy naprawdę fajnymi profesorami. No i to, że my tu robimy, to powinieneś nam za to płacić, tak? Taka jest sytuacja. Okej. I wariant drugi, swoje zarobione przeze mnie samego na wolnym rynku pieniądze. Wtedy, kiedy ja konkuruję z innymi, wtedy, kiedy ja naprawdę ciężko pracuję na te pieniądze, zupełnie inaczej je wydaję. Okay? Milton Friedman, 4 sposoby wydawania pieniędzy. Jeżeli będziecie mieli przedsiębiorstwo, wtedy do tego wrócicie. Zobaczycie, jak pracownicy zaczynają was prosić o budżety, prosić, żeby były najdroższe hotele, a niektórzy mówią, ok, daj mi pieniądze, ja sobie sam przenocuję. I w tym momencie wiemy, że on będzie nocował u cioci, tak? Weźmie dietę na hotel i na pewno nie będzie wydawał tak, jakby wydawał swoje pieniądze na siebie samego. Trzeba pracownikom dawać przykład. Trzeba dawać pracownikom przykład, oczywiście. I co się okazuje, że ja głupi zawsze mieszkam w najgorszych warunkach. No, mi się zdarzyło, że jechałem tramwajem, a pracownicy jechali służbowymi samochodami. No. Z imprezy filmowej, którą ja stawiałem. Dokładnie. Tak to jest, bo ty jesteś... Służbowe samochody z Ale, kierowcami. ale to jest normalne. Ja jechałem tramwajem, Ale to jest, zarządem jechałem tramwajem. ale, A oni jechali samochodem. I to jest normalne. To jest absolutnie naturalne. I już. I tak ma być. No tak jest. Nie, tak nie ma być, tylko tak jest. Okej. Ale czujemy, o co chodzi. Konkurowanie. Konkurowanie to jest jedyny mechanizm powodujący, że ceny spadają. Nie ma innego mechanizmu, nie ma innego zabezpieczenia. Jeżeli społeczeństwo chce, żeby ceny były utrzymywane na niskim poziomie, to musi pozwolić na konkurencję. Jeżeli nie ma konkurencji, to ceny, tak jak w socjalizmie, idą do góry. W pewnym momencie nie ma co jeść, bo wszystko jest tak drogie. To znaczy, pieniędzy mamy w brud oczywiście, tylko niczego nie możemy kupić. Tak? Ja sam pamiętam, dotąd dopóki ceny na jajka w socjalizmie były wolne, to jajka były. W momencie, kiedy rząd powiedział, że jajka mają być sprzedawane nie drożej niż złotówkę, to nagle nie ma na rynku. Tak? Zrobił się czarny rynek po prostu. Zrobił się czarny rynek, tak jest.
Wyrąbali wszystkie jabłonie, no bo jeżeli mają od tego płacić podatku, to mają tylko tyle kur, ile im jest potrzebne do szczęścia. No i już. Rząd północno-koreański poszedł dalej. Nie możesz mieć kury. Nie możesz niczego produkować, tak? Czyli u nas jakaś tam namiastka, jeszcze szczątki, bo nigdy nie jest tak, że jest albo cały wolny rynek, albo zupełnie tego wolnego rynku nie ma. W Korei Północnej nie ma w ogóle wolnego rynku, tam nie ma nic, tak? Natomiast u nas jakieś tam szczątki była prywatna inicjatywa, było rolnictwo, było, u nas nie było jeszcze tak źle. U nas jeszcze nie było tak źle. To u nas nie było źle. U nas nie było źle, tak jest. Ale jak się czyta północnych Koreańczyków, to w Związku Radzieckim było też naprawdę bardzo dobrze. Okej. Dobra. Jeśli kilka osób oferuje ci ten sam zasób, możesz wybrać najtańszą ofertę. Jeśli kilka osób produkuje to samo, co ty, musisz być albo tańszy, albo lepszy jakościowo. Z czystą konkurencją mamy do czynienia, gdy jest wielu dostawców i wielu odbiorców. Tak? Jak jest tylko jeden odbiorca, to też nie ma czystej konkurencji, nawet jeżeli jest kilku dostawców. Jeśli zbudowałeś płatny parking, jesteś mocno zainteresowany, by wyeliminować wszystkie darmowe miejsca parkingowe w okolicy. Tak, to jest natura ludzka. No i tyle. I w związku z tym nie powinniśmy się na to zgodzić, ale patrzymy na Ziemkiewicza, no i wychodzi, że jednak ludzie wolą wyeliminować niż konkurować. Nie chcemy konkurować. Niewielu ludzi godzi się na konkurowanie produkcyjne. Czyli jeżeli ja coś produkuję, to nie chcę, żeby kto inny produkował to samo. W związku z tym wspieram rząd, żeby co robił? Wydawał różnego rodzaju certyfikaty, na przykład. Ja w ogóle uważam, że ja miałem strasznie ciekawe życie. Zostałem wykształcony w socjalizmie. Socjalizm poprzez trudne warunki kształci bardzo dobrze, bo kształci szczur pierwszego pokolenia, który jest niedożywiony, ale bardzo aktywny, wie czego chce i wie jak to zdobywać. Potem żyłem w okresie, kiedy był wolny rynek. Obserwowałem, jak nagle, bo tego nie było do tej pory w socjalizmie, powstawali agenci nieruchomości. Kto to był agent nieruchomości? To był człowiek, do którego się szło i mówiło się, ja chcę kupić mieszkanie albo chcę sprzedać mieszkanie. I on oferował. W pewnym momencie agenci nieruchomości zobaczyli, że warto by było się jakoś tam stowarzyszyć, tak? No bo ty masz swoją paletę ofert, ja mam swoją paletę ofert, a jeżeli wymienimy, no to będziemy mieli dwukrotnie lepszą ofertę. W związku z tym fajnie jest się stowarzyszyć. Zaczęły się pojawiać oszustwa. Bo tak, daj mi swoje oferty, a ja ci tylko daję te, które mi nie schodzą. Nie? Dobra. Pojawiły się federacje, stowarzyszenia, zaczęły narzucać swoje przepisy. I co zobaczyłem? Że właściwie ci, którzy byli wybrani na prezesów stowarzyszeń, zaczęli czerpać swoje prywatne korzyści nie ze sprzedaży nieruchomości, tylko z bycia, żerowania na tych pozostałych agentach. Tak? Prawdziwa ekonomia. Teraz jest jeszcze gorzej. Teraz jest jeszcze gorzej. Państwo Tak, położyło łapę. No, na certyfikaty. Tak jest. Możesz zostać agentem, znowu nie ma wolności. Możesz produkować pod warunkiem, że tak? My ci udzielimy pozwolenia. Monopol jest wtedy, gdy mamy do czynienia z jednym tylko producentem lub jednym tylko kupującym i nie można tego zmienić. Czy monopol jest zły? Wielcy artyści są monopolistami. Leonardo da Vinci, Beatlesi i tak dalej. Monopol w zasobach luksusowych nie stanowi problemu. Natomiast w zasobach podstawowych stanowi jak najbardziej. Przykładem monopolu są pozwolenia na wyłączność dla wybranych. Tak? To, z czym mamy do czynienia w tej chwili. To są subwencje. I zauważcie, że państwo, jeżeli biznes jest prosty, to kładzie na nim łapę. Państwowy monopol zapałczany, już to nie istnieje, ale to było jakieś 80 lat temu, i państwowy monopol spirytusowy. Wyprodukowanie 1 litra spirytusu podobno kosztuje 50 groszy. Jeżeli sprzedajemy, a za komuny był sprzedawany o wiele drożej niż teraz, jeżeli sprzedajemy za dychę, no to czystego zysku mamy 9,50 i tyle. Dlatego... Proszę? Bez akcesorów. No dobra, ale jest, no właśnie, a jak jesteśmy monopolistą, tak, to możemy regulować ceny i mówić, że masz kupić za 100. No i tyle. I już. Zysk. Zysk to przychody pomniejszone o koszty. Zwykle wypracowywanie zysku przypomina kopanie dołu paznokciem, przysłowie japońskie, ale zdarzają się również złote strzały i cuda. Te ostatnie to są zwykle nie cudami, lecz grą z pominięciem reguł. Tak? I teraz, jeżeli czytacie o wielkich przemysłowcach, to ci, którzy doszli do dużych pieniędzy własną pracą i inwencją, to piszą pamiętniki i tłumaczą, na czym to polegało, że oni osiągnęli sukces. Natomiast nie podejrzewam, żeby większość oligarchów rosyjskich, polskich czy ukraińskich takie książki napisała. No bo
W sumie zawsze zadaję pytanie, weźcie sobie 10 najbogatszych Polaków i się zastanówcie, na czym oni tak faktycznie ten biznes zrobili. No i wychodzi, że tak trudno jest powiedzieć, nie? Natomiast Bill Gates, no wiadomo na czym zrobił. Coś wymyślił, zaczął to sprzedawać. Oczywiście robił to w sposób agresywny, tępił konkurencję i tak dalej, ale wiadomo, zrobił na tych cholernych Windowsach, tak? To był jego, on rzeczywiście wniósł wkład w świat, bo ja teraz korzystam z Windowsów, ty korzystasz z Windowsów, wszyscy korzystają, tak? Komputerów, jak ja zaczynałem, byłem w waszym wieku, pracowałem na mini komputerze, który miał 2 metry wysoki był, 4 metry szeroki i 5 metrów głęboki, taki komputer. Ja mówiłem, mamie, to ja kupię, wstawię sobie do pokoju, a klawiaturę będę miał w drzwiach. Mamo, zgodzisz się, bo to jest moja pasja. No mama mówi, słuchaj, trzeba będzie, to się zgodzę, nie? A teraz moc obliczeniowa mojego telefonu komórkowego jest chyba tam parę milionów razy większa niż tamten komputer. Dlaczego? Bo była konkurencja, bo byli ludzie typu Gates, typu Jobs, tego typu ludzie, którzy konkurowali, wymyślali po to, żeby dowalić konkurencji. Czy ktoś wie, zna producenta komputerów Commodore? Nie? Słuchajcie, jak ja byłem w waszym wieku, to Commodore był w czołówce. Wang? Ktoś słyszał o Wangu? No nie słyszeliście. Dobra. Także widzicie, była konkurencja, Commodore, Atari, różne tego typu rzeczy. No ostało się to, co się ostało, tak? W tej chwili wygrała jedna architektura. Jeszcze być może, nie wiem. Ja już nie wiem. Dobra. Zdarzają się też i okazje, zima stulecia, wykrycie ropy naftowej w ogródku czy zmiana przepisów państwowych. Na przykład można zarobić świetnie produkując gaśnicę, jeżeli kolega w rządzie powie, że gaśnice muszą być obowiązkowo na wyposażeniu każdego samochodu. Tak? Taki przypadek mamy w Polsce. Co te gaśnice są warte, wiecie czy nie? Nic nie są warte. Akcja alkomaty, ciekawe kto produkuje. Ciekawe kto produkuje te alkomaty. Ja gasiłem kiedyś pożar, jadę ulicą Puławską, patrzę, ciężarówka się pali, jak jest kabina kierowcy i buda, to między tym takie płomienie po 1,5 metra. Ponieważ było dużo kierowców, to było tak, że część osób zatrzymywała i brała te małe gaśnice, a 2 osoby gasiły. Do momentu, kiedy facet nie przyniósł 2 takich jebenckich gaśnic, praktycznie ten ogień, po prostu nic, te gaśnice małe się do niczego nie nadają. No, także tak to wygląda, można zarobić. Austriacka szkoła ekonomii. Ci, którzy najlepiej przewidzą i wstrzelą się w przyszłe potrzeby rynku, zwykle zarabiają najwięcej. Tak? No tak mówi austriacka szkoła ekonomii. A życie mówi co? Że nie, że ci, którzy zblatują się z władzą i sprzedają na przykład surowce strategiczne, albo operują w zakresie energii, albo czegoś takiego, tak? No ci, którzy mieli pierwsi informacje. Albo którzy mieli pierwsi informacje, tak? Że coś pierwsi wymyślili. Pionier zwykle ląduje z siekierą w plecach. Takiej. Rozumiesz? Ale nie. Ja powiem tak, ja miałem przyjemność, że ja dużo rzeczy wymyślałem, wstrzeliłem się, wyprzedziłem tak jakby potrzeby rynku i tak dalej. Ja w swoim okresie czasowym osiągnąłem na skalę lokalną oczywiście swój sukces, jestem z tego zadowolony, a w tej chwili mówię tak, dokładnie to, co pan Hawranek odpowiadał za komunizmu, znaczy za socjalizmu, jak mówili, panie Hawranek, za 10 lat będziemy mieli komunizmus, a on mówi, ja se nie boim, ja mam rakowinu, tak? Ja już jestem odpowiednio stary, także mnie te procesy, które się w tej chwili dzieją, tak jakby trochę mniej niepokoją, ale was powinny, tak? Dlatego wiedzę, którą wam przekazujemy tutaj, no powinniście jakoś potem ewentualnie przełożyć, tak? Mieć jakiś wpływ na społeczeństwo. Nadążność. Nadążność to jest uogólniony rodzaj relacji międzyludzkich. Zapamiętajcie sobie, przestudiujcie, jest na mojej stronie, bo każdy z każdym działa nadążnie. I tyle. Warto sobie to przestudiować. Jeżeli się uda, to ja wam o tym powiem. Jeżeli będziemy mieli czas, to zgłębimy ten temat. Interwencja władz w wolny rynek może przynieść niespodziewane zyski lub straty. Zwykle w wymiarze długoterminowym przynosi te drugie. Reguła biznesu. To jest taka, no bo jesteście biznesmenami, to co mi pomogło bardzo. Przewidywane zyski podziel na 2 i od wyniku odejmij dwukrotnie przewidywane koszty. Jeśli wynik jest dodatni, możesz zacząć myśleć o biznesie. A to wynik nigdy nie będzie dodatni. Jak to nie? Jeżeli przewiduję, że zarobię 100 przy kosztach 4, to od 50 odejmuję 8. Stopa zwrotu jest niezła. No ale nie. Jak zaczynałem biznes,
Przeczytałem taką książkę o jakimś blacharzu amerykańskim i blacharz mu powiedział, że ojciec mu sprzedał tą regułę. Ja tą regułę stosuję do dziś dnia. I ta reguła... Przy rentowności rzędu 5-10% to... Ale ja nie wchodzę tak głęboko. Ja przewiduję, że na przykład na tym zarobię 100. Przewiduję. To podziel to 100 i teraz jeżeli przewiduję, że ciebie to będzie kosztowało 20, to pomnóż to 20 razy 2, tak? I od 50 odejmij 40, może wyjdę na swoje. Tak? To jest taka reguła, którą ja wam tutaj sprzedaję, bo ona mi się okazała bardzo przydatna. Oczywiście ona w wielu przypadkach może się nie sprawdzić, tak? Bo przewidywane koszty mogą być o wiele w rzeczywistości większe, albo zyski. Tak? To... Taką rentowność, byłoby ciężko. Byłoby ciężko. Przy rentowności na poziomie 10% to nigdy w ten sposób. Ale ja nie mówię o rentowności, ja mówię o przewidywanych zyskach. No tak, ale... Tak? Przewiduję... Ale mówimy o kosztach. Tak, też. Mówimy o zysku i koszcie. Tak. No dobrze, no ale to ja tak daleko nie wnikam, tak? Dobra. Jeżeli uważacie, że zarobicie 100, a na zarobienie tej 100 wydacie dychę, to moja rada jest taka, podzielcie 100 przez 2 i odejmijcie 20 od wyniku. Czyli od 50 odejmijcie 20. 30 jesteśmy do przodu. Możemy jechać, tak? Dobra. Ja dzisiaj, awaria w moim domu kosztowała mnie tyle, ile ja zarobię tutaj na tym wykładzie. Także wyszedłem na zero. Nie, zasobnik tam jakiś tam, wyrównanie. Dobra. Wycenianie. Słuchajcie, produkujecie coś, no i teraz trzeba to jakoś wycenić. Tak? Oczywiście patrzycie na konkurencję i tak dalej, i tak dalej. Ja zauważyłem, że są dwie metody wyceniania i tak jakby w ogóle funkcjonowania na rynku jako producent. Pierwsza to jest sprzedawać mało po cenie maksymalnej, czyli mała sprzedaż z dużym zyskiem jednostkowym. Oczywiście to funkcjonuje wtedy, kiedy robimy coś bardzo, bardzo skomplikowanego, jednostkowego i tak dalej, i tak dalej. Ale zauważyłem, że tą zasadę stosują też na przykład Arabowie. Jak się wyjeżdża gdzieś na jakąś wycieczkę, to oni też dopadają tego turystę i mu chcą strzelić, tak? Stary, no interesuje mnie, chcę kupić te skarpetki od ciebie. Słuchaj, ty jesteś moim przyjacielem, normalnie kosztuje to 2000, ale ja sprzedam ci za 200. A ja mu do niego mówię, dobrze, ja to biorę za 20. O Jezu Chryste, co ja zrobię? Zażynasz mnie, ale dobrze, sprzedam ci to za 20, nie? Tak to się kończy. Tak jest. A teraz jak zaczniecie czytać książki ekonomiczne, to Anglosasi wymyślili, w Anglii Anglosasi wymyślili coś takiego i w Ameryce się tego trzymają cały czas, tego drugiego. Sprzedawać dużo po cenie zaledwie opłacalnej, a duża sprzedaż z małym zyskiem powoduje magię liczb. Tak? Jeżeli ja mam 10 000 klientów i każdemu sprzedam coś za 20 zł, to zarabiam ile? Ile? 200 000, tak? Czyli lepiej się wstrzelić z towarem dla 10 000 osób. Czyli tak, jeszcze ryzyko jest mniejsze. I ryzyko jest mniejsze, tak? Mieć milion klientów za zakręt niż jednego za milion. To wszystko zależy. Ja szczerze powiem, zarabiam w tym obszarze, bo my robimy systemy na miarę, tak? Są krawcy, którzy szyją garnitury na miarę, tak? Ja nigdy u takiego nie kupię, bo uważam, że to nie ma absolutnie sensu, ale moje systemy ludzie kupują, bo one są takie, jakie ludzie potrzebują, konkretnie. Ja chcę, żeby jak tu nacisnę, to tam ma wyskoczyć, do tego zadzwonić i tak dalej, i tak dalej. Ja takie rzeczy robię, tak? Czyli biorę więcej. Natomiast w ogóle w naszej kulturze polskiej jest chęć zarabiania na tym, a ja wszystkich zachęcam, żebyście wymyślili pewien system, żeby zarabiać na tym, tak? Bo na tym Anglosasi poszli do przodu. No. Lepsze, tak? I takie bardziej, ja bym powiedział, no jest bezpieczniejsze, poza tym też pokazuje, że dana nacja jest mocna, tak? No bo Nokia, tak? No to była mocna, no a teraz jest Samsung mocniejszy, tak? Ale to właśnie na tej zasadzie. Produkujemy 15 milionów telefonów, zarabiamy po złotówce i mamy 15 milionów złotych do przodu. Dobra. Teraz wytwarzanie, rozliczanie. Otóż to jest tak jakby, ja nie wiem jak to dokładnie nazwać, może mi pomożecie, może coś sobie wymyślimy w tej chwili. Otóż można człowieka zatrudnić na akord, można zatrudnić człowieka na godziny. Wolny rynek może wynagradzać ludzi na akord, czyli jeżeli ktoś sprzedaje beczkę pomidorów, to jest akord. Może wynagradzać za godziny, ale może również wynagradzać za produkt. Produkuję produkt, włożyłem w to
pewien wysiłek, sprzedaję ten produkt i mam nadzieję, że ten sam produkt sprzedam jeszcze kolejnym innym osobom. Zobaczcie, jakie są wady zatrudniania na akord. Ktoś widzi? Są dwie strony. Ten, który zatrudnia i ten, który jest zatrudniany. Za szybko może być robota zrobiona. Świetnie. Ty jesteś jakimś macherem, już biznesmenem, czy nie? Tata jest rolnikiem. Świetnie. Na czym to polega? Na akord. Proszę pana, ja chcę, żeby pan mi położył kable, wie pan, okablowanie strukturalne do mojej sieci IT. Plus energetyczne oczywiście, żeby komputery były bezpieczne. Nie ma problemu. Proszę pana, będzie pana kosztowało, ty mówisz, 10 000 złotych. Dobra. Jakie będą kable? No, UTF-5 i tak dalej, a ja mówię, dobra, UTF-5 to wiadomo, a jakie będą energetyczne? No, przekroju 0,8, bo to takie muszą być. Okej. Dobra, proszę? Nie, nieważne, to jest przykład. Facet kładzie w ścianie nie 0,8, tylko kładzie 0,5, bo on ma do położenia 16 000 metrów kabla. Na każdym metrze zarabia 2 złote. Na końcówkę wypuszcza mi to 0,8, ale w ścianie mam 0,5. Tak? Nie widzę, odbieram, nie widzę. Przy pierwszym roku eksploatacji nie widzę, przy drugim eksploatacji nie widzę, przy trzecim zaczynają mi się pożary. Tak? Bo na akord sprzedajemy to, co widać, a to, czego nie widać, to nie sprzedajemy. Nie jest to optymalne rozwiązanie rynkowe. No oczywiście jest często stosowane. Nic jak pracowali na akord, to ubijali średniowocznie czy zamieszczili. Proszę bardzo, tak? Dokładnie, taki przykład. Praca na godzinę. Wady, zalety. Praca się rozciąga. No tak, bo każdy z nas jest inteligentny, w związku z tym wytłumaczy temu głupiemu szefowi, dlaczego musiał poświęcić 100 godzin, a nie 16. Nie? Sprawa jest bardzo prosta. Patrzycie na ludzi i widzicie, jak oni zaczynają się wić tu, że tu potrzeba, tu jeszcze trzeba by to zrobić, tamto, ekspertyzę, przerwa się wydłuży i tak dalej, i tak dalej. Nie jest to korzystne. Najkorzystniejsza forma produkowania, to jest wytwarzania i rozliczania, to jest na produkt. Czyli ja coś produkuję i wiem, że ja to będę wielokrotnie sprzedawał. W związku z tym, jeżeli ja sprzedam 600 swoich produktów z jedną wadą, to nagle 600 klientów do mnie przyjdzie i da mi w nos, tak? Nie szanując mojej wolności. Proszę? Tak, ale jest pewna marka, tak, że ta firma robi dobre kable, bo sprawdziliśmy te kable, czyli to jest tak jakby ta marka. To jest to najlepszy rodzaj produkowania, zatrudniania ludzi w gospodarce, tak? Jeżeli wszyscy by tak pracowali, a kiedy większość ludzi by tak pracowała, wtedy kiedy jest wolny rynek, jest dużo firm, malutkich i tak dalej, i tak dalej. W 1991 roku wylądowałem w Szwajcarii, tam dostałem pracę w fabryce, no i tak, przyjechałem i mówię, kurde, a kto tu jest prezydentem? No prezydentów Francji tego wszystkiego znam, a ich nie znam. A jakie oni mają, co oni w ogóle takiego fajnego produkują? No też kurde nie wiem. Ale patrzę w statystykach, najbogatszy kraj na świecie. Kurde, nie wiem, kto jest prezydent. Proszę? No właśnie, nie? I na tym się zrobili najbogatszym krajem na świecie, nie? Ale potem zobaczyłem, jest 1 000 000 różnych małych firemek, tak? Każda wiocha za tego, jak człowiek nie robi przy krowach, to robi w mechanice precyzyjnej. On wie, co to jest 1/1000 milimetra, on wie, co to jest produkcja, wie, na czym to wszystko polega i tak dalej. I ten kraj dzięki temu jest bogaty, tak? Bo ma... Czemu tam monopol nie zostaje jak w Stanach na przykład? Jeśli jest monopol w Stanach, to jest mało, nie wiem. Małych firm nie ma. Nie wiem, trzeba przeczytać książkę Cel Szwajcaria. To jest dobra książka, która tłumaczy. Poleciłem to jednemu na poprzednim kursie, tego z Londynu. Gostek przeczytał i mówi, przeczytałem tą książkę. Słuchaj, ja myślałem, że znam historię Szwajcarii. Przeczytałem tą książkę i dopiero ją zrozumiałem, nie? Także wszystko jest na mojej stronie. Jak będziecie tego... Właśnie w cudzysłowie dbania gospodarzy, ludzi gdzieś tam po wsiach, tego u nas brakuje. Tego u nas brakuje. Jest w Niemczech to... Słuchajcie, byłem na wiosce 30 km od Genewy, to było terytorium francuskie. Mój znajomy kupił dom po prostu i w tym domu znalazł kupę różnych części 100 lat temu zrobionych przez byłego właściciela, który robił części do zegarków. Się okazuje, że facet robił z jakąś niesamowitą precyzją pilnikiem części.
te malutkie trybiki. On potem jeździł do Genewy i je sprzedawał na wolnym rynku. Tak? I on wtedy rozpoznawał, co jest potrzebne, wiedział, że to, co robi, to jest dobre i tak dalej, i tak dalej. Miał jakieś zegarki, produkował, byłem w szoku. 100 lat temu facet wieśniak, który hodował krowy, orał ziemię i tak dalej, to jeszcze w zimę właśnie te rzeźbił tam te trybiki, które potem Szwajcarzy wsadzali do zegarków. A to wynika z tego, że koszty utrzymania są na innym poziomie, są niższe i oni mają możliwość takiego, nie wiem. Nie wiem, czy koszty utrzymania są niższe, bo tam jest klimat gorszy, bo oni są wyżej i zimy są surowsze. Tam jest wolny rynek. Oni są... Słuchajcie, jak ja wylądowałem jako komunista, facet pochodzący z kraju komunistycznego na wsi francuskiej, to zobaczyłem tak, że przeciętny Francuz jest mądrzejszy i bardziej zaradny tak z 10 razy od Polaka i jeszcze 10 razy bardziej wydajny. Tak? U nas jak Polak za komuny wychodził i był chodnik zasypany śniegiem, to narzekał, że on jest nieuprzątnięty. A tam wszystko było uprzątnięte. I tyle. Bo tam był system, który na to pozwalał. Ty zarabiałeś uprzątając mi śnieg, a ja zarabiałem, bo robiłem zegarki. I tyle. I była ta wymiana, to wszystko dobrze funkcjonowało. I już. No właśnie, system. System jest najważniejszy. U nas systemu nie ma, system zmierza w złym kierunku. Płatności, windykacja, kolejne terminy ekonomiczne. Możemy płacić gotówką, kartą i przelewem. To jest forma płatności. Tak? To jest jeden z elementów formy płatności. Możemy płacić jako przedpłatę w trakcie albo odroczona. Jeżeli mówię tak, stary, chcę kupić ten długopis, a ty mówisz, ja ci go sprzedam, jak mi zapłacisz. To jest przedpłata. Ja muszę przedpłacić i dopiero wtedy on mi daje towar. Tak? Jeżeli daje mi długopis i mówi, możesz zapłacić, masz mi zapłacić 2 tygodnie później, no to płacę odroczoną. Tak? Teraz, jeżeli płacę gotówką, no to płacę gotówką. Jeżeli płacę kartą kredytową, no to płacę kartą kredytową. Jeżeli ja płacę kartą kredytową w sklepie, zapamiętajcie, to z tego tytułu sprzedawca ma stratę, bo on musi zapłacić ileś tam procent od tej transakcji bankowi. Tak? Jak ja widzę takich dupków, no przepraszam, może kogoś was obrażę teraz, ale jak widzę, jak ktoś za 8,50 wyciąga tą kartę, no to po prostu nie dość, że się czeka, to jeszcze właśnie ten sprzedawca biedny musi od tego odprowadzić, po prostu to się nie opłaca. Ale po co się wprowadza systemy właśnie typu właśnie na Pełnej kontroli. I tak dalej. Oczywiście to jest pierwsza sprawa, ale po to, żeby jak najmniejsze kwoty były właśnie w ten sposób realizowane. Słyszałem w radiu, że mają podwyższyć jakieś opłaty od wypłat bankomatowych, żeby było mniej gotówki w obiegu. Już kombinują. Chcą zrobić to oczywiście 100 zł czy 80 zł to jest 2% na przykład tego to jest to samo. Ja rozumiem. Kartą to prowizję płaci klient i tyle. no nie. Nie, jak ty zapłacisz gotówką za chleb 10 zł, to on dostaje 10 zł. Ale nie, prowizja jest doliczana do rachunku. Gdzie? Nie. Na Malcie tak płaci. A, na Malcie, dobra, no dobra. Jak tak było, to W Stanach, to wszystko odwróciło do góry nogami. tak, w Stanach Zjednoczonych też jest coś takiego, że podają ceny netto i w tym momencie jak płacisz podatek, to go czujesz, bo widzisz, aha, mówiłeś, że kupię to za 10... Mówię, jakbym kartą wsiadł. Dobra, słuchajcie, tak, bo to wchodzimy w dywagację, a tylko chodzi o pewne terminy, tak, żeby powiedzieć. Mamy, czyli różne formy płatności. Co to jest windykacja? To jest presja na klienta, by zapłacił, bo cóż się okazuje, że kupa klientów nie płaci, tak? Bierze towar, dostaje fakturę i nie płaci. Ludzie, którzy nie są producentami, którzy nie sprzedają, to nawet nie dopuszczają takiej myśli, że jak to można nie zapłacić. Bardzo dużo transakcji wymiany odbywa się na zasadzie, że klient nie zapłacił. I przedsiębiorcy muszą się coś z tym fantem zrobić. Co ciekawe, podatki płaci się nie wtedy, gdy wpłyną pieniądze, lecz w momencie wystawienia dokumentu sprzedaży. Czy wiecie, o co chodzi? Przymus państwa. Tak? Tak. Jak to niekoniecznie? No na przykład nie, no u mnie jest księgowość prowadzona w ten sposób, że księgujemy dopiero wtedy, kiedy wpłynie do pieniądze. Ale naprawdę nie wiem, fakturę. Od pierwszego stycznia zmieniły się przepisy, ale przepisy tylko odznaczają na dłuższy Na okres. 3 miesiące. No tak, Jeżeli... ale i tak te pieniądze i tak zmieni się w zębach. Dokładnie. Nie ma innej Dokładnie. Jeżeli klient, ja mam klienta, który rok nie płaci i ta metoda by mnie nie uchroniła, tak? A w sumie powinno być tak, że ja podatki, tak jak w Szwajcarii ja płaciłem podatki nielegalnie, tam pracując, nielegalnie mając biznes i w ogóle, to bank i nie wtedy, kiedy pieniądze do mnie wpłynęły, tylko kiedy ja pieniądze wypłacałem, to on wtedy automatycznie płacił podatek do państwa. Tak? I to jest słuszna metoda.
Okej. U nas była i funkcjonuje tak zwana ustawa na swoje długi, która była fikcją przez lata, bo wykończyła się kontrolą od razu i po 180 dniach można było sobie to odpisać. Kończyło się to zawsze kontrolą. No w tej chwili jest to, no niby ma to być płynne, że... Nie, przepisy są do dupy. Dobra, jedziemy dalej, bo musimy robić ekonomię. Przedsiębiorczość. Bez przedsiębiorczości nie ma innowacji, nie ma postępu. Do przedsiębiorczości nie można zmusić. Tak mówią ekonomiści wolnorynkowi, a zauważcie, że ja nie jakoś tak blade jest takie. No bo jest przypadek ze Związku Radzieckiego, kiedy można zmusić do przedsiębiorczości. Albo będziecie latać szybciej tymi samolotami, które wyprodukujecie, albo zgnijecie w łagrze. W związku z tym, za to tylko, że mieszkam w celi, która jest ogrzewana, daję z siebie wszystko. I jestem naprawdę strasznie przedsiębiorczy. Jak się poczyta pamiętniki konstruktorów lotniczych na przykład, no to się właśnie na takie rzeczy napotyka. W związku z tym... Spotkanie z tym biznesmenem w ostatnim. Pan będzie prowadził tę firmę. Jaka upadłość? Człowieku, bliższy do roboty. No. Wstał i poszedł robić. Dobra. W teorii nie można zmusić. Rzeczywiście, jeżeli chodzi o masę, tak, no można zmusić paru konstruktorów, można zmusić paru wytypowanych ludzi, ale Rosjanie nigdy nie wyprodukowali dobra luksusowego na szeroką skalę. W momencie, kiedy czytacie pamiętniki ludzi, którzy wyszli ze Związku Radzieckiego i spotkali wojska amerykańskie podczas końca II wojny światowej, to oni byli w szoku, jaka jest różnica cywilizacyjna, różnica w posiadaniu różnego rodzaju zasobów. Tak? Co mieli Amerykanie, a co mieli Rosjanie czy Polacy, którzy z tej strefy pochodzili. W związku z tym generalnie jest to prawdziwe. Do przedsiębiorczości nie można zmusić, ale w pewnych przypadkach, tak, jeżeli zmusimy, zagrozimy życiem, to człowiek staje się bardzo przedsiębiorczy. Ludzie powinni mieć swobodę w byciu przedsiębiorczymi. Tak jest. Ale Bill Gates jeszcze do tego, on taką metodę miał, znaczy nie Bill Gates, tylko od tych... Jobs. Metodę, że on ma stresem po prostu pracowników motywowali. Tak. No to są coaching. Ja mówiłem o coachingu, to jest jedno z zagadnień, motywowanie ludzi. Dobra. Ale my mówimy o przedsiębiorczości, tak? Czyli tak jakby no on narzucał, dokładnie tak jak Stalin, tak? Albo będziesz miał stelę opalaną, albo nieopalaną, a tamten stosował inną metodę. Ale generalnie chodzi o to, żeby maksymalna ilość ludzi w danym kraju była przedsiębiorcza, żeby myślała kategoriami, co zrobić lepiej, co zrobić, żeby było taniej, żeby było więcej, lepiej i tak dalej, i tak dalej. W coraz bardziej złożonych społeczeństwach przedsiębiorczość jest wysoce pożądana. Jak prowadzicie przedsiębiorstwo, jest taka książeczka, nawet Ja Ołówek, która pokazuje, ileż to ludzi bierze udział przy produkcji ołówka. Tak? Wszystko, co robimy, to jest naprawdę, mamy do czynienia z masą różnych fachowców, jednych lepszych, drugich gorszych, ale im bardziej złożone społeczeństwo, tym więcej tych przedsiębiorców, ludzi przedsiębiorczych jest potrzebnych, żeby załatwiali pewne problemy. Przedsiębiorczość to informacja sterująca procesami produkcyjnymi, to podejmowanie różnorakich decyzji, to podejmowanie ryzyka, to poszukiwanie nowych rozwiązań. Podejmowanie ryzyka to wyzwania. Wyzwania obce są biurokratom. I tyle. Biurokrata, tak. Świetny film, Żyć, Akiro Kurosawy. Akiro Kurosawa kręcił filmy na temat samurajów. To jest o urzędniku i tam jest dokładnie pokazane, kim są urzędnicy. Ja w ogóle uważam, że każdy, kto idzie na służbę na państwowe, powinien ten film obejrzeć i zdać z niego egzamin. Zaczyna się film od tego, jak urzędnik państwowy patrzy na zegar, bo tylko ten zegar go trzyma na tym miejscu i nic więcej. Ryzyko i innowacje. Wolni przedsiębiorcy, producenci, spekulanci, inwestorzy, artyści, wynalazcy podejmują ryzyko i wkładają wysiłek w wytworzenie nowego produktu, usługi, która jeszcze nie istnieje, wytworzenie lepszego produktu od dotychczasowych, wytworzenie tańszego produktu od dotychczasowych. Innowacyjność potrzebna jest do wszystkich wyżej wymienionych tych rzeczy. Ryzyko polega na tym, że można zrobić coś, czego jeszcze nikt nie zechce kupić. Proces ewolucji biologicznej podsuwa dobre rozwiązanie, jak rozwiązać problem ryzyka i innowacji. Startupy również. O co tu chodzi w tej ewolucji biologicznej? Otóż
zakładacie przedsiębiorstwo i zaczynacie rozpuszczać wici. Temu sprzedajecie taki program komputerowy, temu trochę inny, tamtemu trochę inny. Nagle się okazuje, że ten program komputerowy się najlepiej sprawdza, bo jest kolejne zapotrzebowanie na ten program. W związku z tym kładziecie cały nacisk na to, co jest kupowane. Ewolucja biologiczna dokładnie tak samo robi. Daje różnego rodzaju konfiguracje, ale tylko najlepiej przystosowane dają życie następnym pokoleniom, tak? To samo tutaj. Próbujemy tego i tego, a to, co się sprawdza, to jedziemy dalej. Ale zawsze trzeba poszukiwać, mieć tą pulę takich zdarzeń, znaczy takich produktów czy usług, które mogą się spodobać, tak? Sprzedajemy, no ja akurat działam w oprogramowaniu, nie wiem, jeżeli sprzedajecie lemoniadę, no to na jednej lemoniadzie daleko nie zajedziecie, chyba że macie Coca-Colę czy Pepsi, ale jeżeli jesteście producentem lemoniady, to warto próbować różnych smaków, tak? To, co się dzieje w zapachach. Nie wiem, ale jak ja jestem na jakimś lotnisku, to tych zapachów jest pełno i wiem, że tych zapachów się robi coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej. Właśnie po to, żeby zobaczyć, które najlepiej schodzą, tak? Czyli sprzężenie zwrotne od rynku poprzez to, że dany produkt jest kupowany częściej i ludzie są skłonni za niego więcej zapłacić, jest właśnie takim mechanizmem bardzo podobnym do ewolucji biologicznej. Jak się uczyć? Bardzo częste pytanie zadają ludzie na kursach Asbiro, no dobrze, jak ja się mam uczyć, nie? Ja mówię, słuchajcie, motywacja jest najważniejsza, jak macie motywację, reszty się nauczycie. I teraz jak się uczyć? Inną cechą charakterystyczną okresu ekspansywnych pionierów jest ich gotowość do improwizowania i eksperymentowania. Nieskrępowani tradycjami, potrafią zastosować wszystko, cokolwiek jest dostępne do własnych celów. Jeśli jedna metoda zawodzi, próbują czegoś innego. Nieograniczani przepisami, podręcznikami lub wiedzą książkową jako metodę rozwiązywania każdego problemu stosują wyłącznie działanie praktyczne i analizują skutki, które to działanie praktyczne ma. I to jest pionier, to jest szczur pierwszego pokolenia. Okay? Tak działa. Przepisy i przymus. Tak? To ty miałeś, ktoś tam pytał. Są potrzebne, bo to są reguły gry i gwarancja ich przestrzegania. Zauważcie, że utrzymanie wolnego rynku wymaga, żeby wszyscy to zaakceptowali, przyjęli jako regułę i tego bronili. Ponieważ większość nie chce bronić wolnego rynku, to tego wolnego rynku nie ma. Nie ma Majdanu, który by mówił, chcemy wolnego rynku. Nie ma. Ludzie nie chcą wolnego rynku. Tak jak ci mówił Ziemkiewicz, kto chce? Młodzi, którzy się wspinają na tak jakby swoje wyżyny. Ja chcę, bo ja lubię konkurować. Dobra. Zdecydowanie są nadużywane w celach zaspokojenia interesów grup społecznych związanych z władzą. Otóż, jeżeli ekonomista państwowy otrzymuje pensję od tego państwa, otrzymuje diety na to, żeby jeździć na różnego rodzaju konferencje, na których spotka się z innymi ekonomistami, którzy są dokładnie tak samo wynagradzani jak on, to nigdy w życiu ten facet nie powie, że dodruk pieniędzy jest rzeczą złą. On wręcz będzie mówił, że jest to fantastyczna sprawa, że to rozwija ekonomię, gospodarkę i w ogóle, bo on z tego tytułu ma fajne obiady i mieszka w drogich hotelach. Państwo powinno być gwarantem przestrzegania reguł gry, a nie graczem, który może zmieniać te reguły. Profesor Kik z Kielc bodajże, ekonomista, kiedyś to powiedział w telewizji. To raz powiedział, ale już się skończyło, już więcej chyba nie mówi. Tak? Państwo nie może być producentem, nie może być uczestnikiem. Państwo powinno być tylko i wyłącznie sędzią, który rozstrzyga spory i narzuca reguły gry. Wszystko na ten temat. Ale państwo, ponieważ państwo to nie jest nie wiadomo co. Państwo to są ludzie, którzy mają władzę, albo są blisko tej władzy. Oni mówią tak, jeżeli ja będę pracował, będę kontrolował energię, to ja wtedy dużo zarobię. I tak to jest, na tym to polega. Tak? Oni nie chcą konkurować, oni wykorzystują władzę. Kryzysy ekonomiczne są powodowane przez rządy, które łamią powyższą zasadę, ale ludzie władzy utrzymują, że kryzysy są jak zjawiska pogodowe. Czy kiedykolwiek w radiu czy telewizji żeście usłyszeli, że kryzys jest spowodowany przez rząd? Nie, mamy kryzys. Jest burza z piorunami. No po prostu, kryzysy są normalne, one przychodzą. Tak jest, różne takie pierdoły. A przecież to jest wszystko działanie ludzkie, tak? Kryzys nie bierze się znikąd. Ludziom zależnym od rządu lub podatnym na propagandę to się podoba. Co się podoba? To, że rząd drukuje pieniądze. Tak?
Albo ponieważ jestem pracownikiem państwowym, to mi się podoba, albo dlatego, że państwo daje mi dotacje, to mi się podoba, albo jestem na tyle głupi, że wierzę w to, co mówią w telewizji. No i wszystko na ten temat. Czyli fajnie otrzymać pierwsze pieniądze, zanim inflacja zacznie działać. Tak, dokładnie. Nie? No, ty jesteś znaczy dużą masz wiedzę, właściwą masz wiedzę, także okej. Są systemy, które zapewniają rozwój gospodarczy i systemy, które prowadzą do zapaści. Przepisy i przymus są elementami tych systemów. Teraz zauważcie, przepisy i przymus, jeżeli są właściwie zastosowane, to powodują rozwój gospodarczy. Jak są niewłaściwie zastosowane, to powodują zapaść gospodarczą. Tak? W związku z tym pytanie, czy przepisy i przymus są dobre? Zależy. No i tyle. Jeżeli mamy dużą wolność, to co się dzieje? Ludzie się i tak biorą za łby, i tak jedni próbują zdominować drugich i którzy wygrywają? Grupy najbardziej radykalne, czyli ci, którzy potrafią spuścić największy łomot. Generalnie ci, którzy potrafią pozabijać całą resztę. W momencie, kiedy zabiją całą resztę, zaczynają narzucać swoje przepisy, które mówią, że trzeba być, nie wolno zabijać, tak? Bo oni już swoje zrobili, oni już są u władzy. No to wtedy próbują te masy utrzymać tak jakby w podporządkowaniu. Przepisy drogowe można ustawić tak, by ułatwiały przepływ samochodów lub tak, żeby zwiększały dochód ze sprzedanego paliwa. Prawda? Jak się jeździ, ja muszę wam powiedzieć, jak jeżdżę po różnych krajach, to po prostu w Polsce ja mam wrażenie, że polski rząd wie, że dostaje pieniądze z akcyzy i w związku z tym robi wszystko, żebym ja bez przerwy zmieniał hamulec na gaz, żebym stawał, bo jak ruszam, to wtedy spalam najwięcej. Po prostu. Polskiego rządu nie interesuje to, żeby był przepływ taki laminarny, jak to się mówi. Na pewno. To jest rozsądek, słuchaj, to jest logika, tylko moja. To moje jest, nie? No. Nie w interesie państwa. Nie w interesie państwa. Straszna rzecz się stanie, jak wejdzie jakiś system odzyskiwania energii z samochodów. Tak, no słuchajcie, jeden z waszych starszych kolegów zajmuje się sprzedażą tych paneli fotowoltaicznych i mówi coś takiego społecznie. Panie Kubań, wieszasz sobie panel fotowoltaiczny na domu, ale nie mieszkasz, nie zużywasz całej tej energii. To oddajesz do sieci. No i sieć ci zwraca pieniądze. Społecznie jak najbardziej korzystnie, tak? Po co nam te elektrownie atomowe i tak dalej. Ale cóż, ci, którzy już mają monopol na energię, to tego nie chcą, bo to jest konkurencja. O tym żeśmy mówili. Nie chcemy konkurencji. Jak zbudowaliśmy swój parking, chcemy wyciąć wszystkie wolne miejsca parkingowe dookoła, tak? Przynajmniej większość z nas. Podatki. Czy podatki są dobre, czy podatki są złe? Tak, to jest pytanie, które zawsze nas nurtuje. Ekonomiści wolnorynkowi mówią, podatki są złe, są do dupy i w ogóle i tak dalej, i tak dalej. Złodziejskie podatki. Złodziejskie. Złodziejskie są złe. Złodziejskie są złe. A nie złodziejskie? Nie wiem, kiedyś była 10 kościelna, no to jeszcze podobno to było w normie. Dobra. Niżej. To Dobra. Więc mówmy tak. W teorii są to środki przeznaczone na zagwarantowanie, by wszyscy gracze przestrzegali reguł gry. W teorii, tak? No bo bierzemy podatki, żeby było wojsko, żeby była policja, tak? No bo są przestępcy, są ci, którzy czyhają no to jest spoza naszych granic, w związku z tym musimy się bronić, okej? W teorii na to zbieramy. A co jest w praktyce? W praktyce ludzie twórczy płacą je na rozrastającą się biurokrację. W praktyce jest to zawoalowana kradzież i grabież. W praktyce. Badania Jarosława Romańczuka pokazały, że podatki w przedziale 20-25% i wydawane wyłącznie na kapitał wspólny, taki jak edukacja, podstawowe zdrowie, policja, wojsko i sprawiedliwość, powodują największy wzrost gospodarczy krajów. Jak on to badał? Ano wziął te kraje, które się najbardziej rozwijały, badał te okresy i wyszło, że wtedy były płacone takie podatki w tej wysokości i były celowo wydawane, czyli nie były złodziejskie, tak? Wiadomo, że są bandyci, potrzebna jest policja, wiadomo, że wojsko jest potrzebne, wiadomo, że podstawowa opieka medyczna jest potrzebna i wiadomo, że edukacja jest potrzebna, tak? Jeżeli jest edukacja, to społeczeństwo będzie mądrzejsze. W związku z tym, teraz jest tak, jeżeli ja do tego, co ja wypracowuję, ja muszę oddać z tego, co wypracowałem 25%, to ja jeszcze to toleruję. No tak, mamy 60-70%. Dla siebie. Nie, 70%. No tak. No tak. No. Tak. W związku z tym, ja tak, mówię tak.
Zarobiłem kupę pieniędzy, wybudowałem dom. Miałem plan zagospodarowania taki, że były domki, osiedle, znaczy zabudowa jednorodzinna. Ale przy mnie ktoś dostał pozwolenie na wieżowiec i tuż za moim płotem Śmiejemy się dlatego, że to było przedmiotem dyskusji. Śmiejecie się, ale to jest dokładnie tak to jest. Mój znajomy dokładnie ma 4-piętrowy dom i wszystkie niedopałki z balkonów lądują u niego na posesji. Może mieć 4, jeśli wiecie, do odpowiednia odległość. Może być prawie, że Słuchaj, Drugiego domu nie może być, musi na wysokości chyba... ale jest. Dobra, dobrze, ale jest. Jest blisko. Ja się pytam, panie Wiesiu, to pan teraz pierdyknie sobie 8-piętrowy. A nie, ja już nie dostanę pozwolenia. Dobra, to teraz co ja mówię? To po cholerę ja mam pracować i zarabiać te pieniądze. Po co mi to wszystko? Tak? Piramida potrzeb. To po co mi to wszystko? Po co ja mam dawać z siebie, tak? Po co mam dawać więcej? Po cholerę mi. I w ten sposób cała moja inicjatywa, przedsiębiorczość i tak dalej jest tłumiona. Nie chcę. Jeżeli ja nie będę miał 2 domów, to państwo polskie będzie miało mniej domów o te 2 domy. Ludzie, którzy by mi robili remonty, elektrykę, utrzymanie tych domów, nie będą mieli zajęcia. Proste. Tak? No i tyle. I już. Kraj się nie będzie rozwijał. W związku z tym mamy system i jeszcze z podatkami i tak dalej, i tak dalej. Nie? w Polsce przedsiębiorca większość czasu spędza na kombinowaniu na unijnym podatku niż na pracy. Nie? No niestety. Dobra. Jedziemy dalej. Podatki obrotowe i VAT. Wiecie, co to są podatki obrotowe i VAT? Za komuny podatek obrotowy był taki. Jeżeli bracie zarobiłeś 1000, to masz płacić 5% podatku obrotowego. Co to powodowało? Że jeżeli ja kupiłem od ciebie towar, to ty płaciłeś 5% od tego, co otrzymałeś ode mnie. Jeżeli ja ten towar dalej sprzedałem, to płaciłem 5% od tego, co ja otrzymałem, tak? W związku z tym w pewnym momencie ten łańcuch się urywał, bo już nie było z czego płacić tych podatków, bo ten podatek się dodawał, kumulował. W związku z tym, jak weszła transformacja ustrojowa, przyprowadzono z krajów anglosaskich podatek VAT, Value Added Tax, czyli podatek od wartości dodanej. Na czym to polega? Tutaj jest rysunek, nie wiem, czy dobrze go widać. Otóż mamy klienta, mamy mnie i mamy producenta. Ja kupiłem od producenta coś i sprzedałem to klientowi. No i teraz jest tak. Producent wyprodukował to za 100, doliczył do tego podatek w wysokości 23%, czyli on mi to sprzedał za 123 zł. Ja sprzedałem to klientowi 2 razy, pomnożyłem cenę, tak? Czyli sprzedałem mu za 246 zł. Mój dochód to jest 200 minus 100, to jest dochód netto, tak? Biorę netto od tego netto i mnożę to razy 0,18 i to jest mój podatek dochodowy. VAT robię dokładnie tak samo, 46 minus 26, bo tak, dostałem od niego 46, temu zapłaciłem już 23, w związku z tym mam odprowadzić 23 do państwa, tak? To jest w miarę podatek, tak bym powiedział, sprawiedliwy. Przezroczysty. Proszę? Transparentny, przezroczysty i tak dalej, i tak dalej. Ale co robi państwo? No wydało nowe przepisy i mówi tak. Panie Kubań, nie możesz pan odliczać, jeżeli pan kupiłeś paliwo, to nie możesz pan odliczyć tego VAT-u od tego VAT-u, tylko całe paliwo musisz pan wrzucić tutaj, tak? No i już przestaje być to transparentne, przeźroczyste, łatwe w obliczeniu i tak dalej, i tak dalej. Tam o kosztów odliczać, no to i tak jest złodziejstwo wysokilotu. Tak, przepisy u nas są bardzo skomplikowane. Schwarzenegger, bo teraz czytam jego pamiętniki, mówi tak prostych przepisów jak w Stanach Zjednoczonych nie było nigdzie w Europie, tak? On to pisał 40 lat temu. Nie wiem, ale wydaje mi się, że tam są naprawdę proste przepisy. Przepisy w Szwajcarii też były proste. Ja poszedłem do banku, mówię, proszę pani, zakładam, a byłem głupi, ja się w ogóle nie wiedziałem, że to trzeba gdzieś deklarować, zakładanie firmy, rejestrować w ogóle. Mówię, proszę pani, zakładam firmę, potrzebuję konto firmowe. A czy pan już ma statut firmy? Ja mówię, że co? Statut firmy. Ja mówię, a co to takiego jest? No wie pan, no to jest takie coś, co pan idzie do urzędu, pan to rejestruje i tam mówi pan, co pan robi i tak dalej. Ja mówię, nie, ale to ja załatwię później. Mogę? Ona mówi, tak, mogę. Ja założyłem konto i zacząłem prowadzić normalną działalność gospodarczą i płaciłem podatki na tej zasadzie, że jak wpłynęły na konto, to jak ja wypłacałem pieniądze, to oni odprowadzali automatycznie, tak? I pani mi mówi, proszę pana, do 400 000 franków szwajcarskich nie musi pan prowadzić księgowości. Pyk, szok, nie? Do 400 000, czyli do 1 000 000 złotych nie muszę prowadzić księgowości. Warunek jest jeden. Wszystkie dochody przechodzą przez bank. Proste. No dobra, proste, nie? I już. Dla pewnej puli ludzi jest to super rozwiązanie. Dlaczego by... No.
Miejsc pracy nie ma. Dobra, czyli pamiętajcie, że z tymi podatkami i przymusami to jest tak, że to nie zawsze wszystko jest proste. Życie nie jest proste, życie jest grą, jest interakcją i rozwiązań takich prostych, że ja wam w tej chwili na przykład wytłumaczę, ktoś z was się pytał, jak zatrudniać ludzi. Ja wam podam procedurę zatrudniania ludzi i według tej procedury, jak będziecie postępowali, to zatrudnicie najlepszych na rynku. Nie ma czegoś takiego. Nie ma. Musicie się tego sami nauczyć, musicie wyczuwać ludzi. Ludzie się zmieniają. Dzisiaj ten, który przychodzi w krawacie, jest palantem, a ten, który przychodzi brzydko ubrany, jest fajny i rokuje nadzieję, a jutro będzie dokładnie na odwrót. Tak? Sądzicie ludzi po ubiorze, mylicie się. Nie po tym należy sądzić. A po czym? Nie wiem. Musicie sami do tego dojść metodą pionierów. Aktywnie trzeba działać i sprawdzać, jakie to przynosi wyniki. Ja wam swojego doświadczenia nie przekażę, takich reguł nie ma. Natomiast co wam mogę powiedzieć? Jak się należy uczyć, jak należy łapać charakterystyki innych ludzi, żeby w miarę osiągnąć sukces, tak? Żeby zostać mistrzem olimpijskim, co trzeba zrobić, to wam nie powiem. Ale jeżeli nie będziecie trenowali, jeżeli nie poznacie teorii treningu, teorii odżywiania, swojej własnej fizjologii, biochemii i psychologii, to w ogóle nie myślcie o tym, że zostaniecie mistrzem olimpijskim, tak? To jest to. Dokładnie. Trudno jest to powiedzieć, ale są pewne reguły i te reguły... Pytanie, dlaczego państwo nie uczy? Państwo nie uczy się na przykład na tym, że w 2007... Ty popełniasz jeden podstawowy błąd. Ty zakładasz, że państwo to jest grupa ludzi, która chce twojego dobra, bo oczywiście ona ci... Poczekaj, bo ona ci oczywiście o tym mówi, że ona chce twojego dobra. Nie, ona dba o własny, prywatny interes. Przykład zmniejszenia CIT-u. W 2007 roku bodajże było 20%, zmniejszyli do 19%. Ile procent wzrosły wpływy z podatku CIT? 135%. Więcej. No jest krzywa Laffera, dokładnie tak jak z tymi podatkami. Czemu państwo się nie uczy na tym? Bo się nie uczy, bo... Raz można było. Słuchaj... Ale oni wiedzą to przecież. Oczywiście, że wiedzą. I nie ruszą CIT-u. No ale to nie mówmy, że się nie uczy państwo, bo oni wiedzą, jak to trzeba zrobić, tylko oni nie chcą tak zrobić, albo nie mają. Ale wpływy wzrosły o 100%, nie? Że my wszyscy popełniamy ten Ale sam to nie- błąd. to nie jest problem. Że państwo to Dodrukują jest grupa pieniądze ludzi, i to jest jedna nie może grupa ludzi, kombinować. która ma cel. Była, A to są różne grupy ludzi, którzy nie mogłoby mają być deficytu sprzeczne budżetowego, nie robili. To są, znaczy wszystko to są różne grupy, które są różne sprzeczne cele i to jest wynik. To, co mamy, to jest wynik tych oddziaływania, tych wszystkich różnych czynników. A w tych oddziaływaniach to między innymi są właśnie presja na wyzysk społeczny, ten mechanizm, co pokazałem, że jeden, który nie robi nic, zarabia maksymalnie dużo, a drugi, który pracuje 2 razy lepiej niż cała reszta, to w zasadzie traci, tak? To są takie naturalne mechanizmy. Jak to po prostu potem się wszystko widzi tak jakby jak na dłoni. Dlaczego tak to jest? Urzędnik nie jest zainteresowany, urzędnik nie myśli kategoriami globalnymi. Wy myślicie kategoriami globalnymi, bo was to interesuje, bo macie trochę w głowie więcej niż cała reszta, tak? Bo generalnie w społeczeństwie przeważają ludzie, którzy oglądają telewizję, oglądają mecze siatkówki, piją piwo, chcą pójść do kopalni, dostać 5000 zł za tą swoją szychtę, a potem siedzieć w ogródku. I tyle. A ludzi, którzy myślą trochę szerzej, jest stosunkowo mało. Spotkałem się z kandydatem na gubernatora Hawajów i on dokładnie to powiedział, bo to było takie spotkanie właśnie tam intelektualistów, bo wam to się wydaje, że przeciętny człowiek myśli kategoriami globalnymi. Nie, on myśli kategoriami swojej pensji i jeżeli ktoś przyjdzie i powie, że podnosi pensję maksymalną, to ten człowiek nie myśli, że w związku z tym utraci 15% osób w ogóle pracę, tylko myśli kategorią, że on dostanie podwyżkę o 3%. I tyle, i to go interesuje. Jedziemy dalej. Proszę? Nie, pociągniemy już. Czy chcecie przerwę? Nie? Dobrze jest, jesteśmy w tym, na fali. Ekonomia praktyczna. Praktyczna ekonomia teraz, właśnie, tego nikt nie wykłada. Słuchajcie, dobra. Jak pożyczyć i nie oddać? Jak przekonać wszystkich, że drukowanie pieniędzy przez rząd, czyli przeze mnie, jest dobre dla wszystkich? Jak wytwarzać pieniądze z niczego? To banki. Jak przestraszyć ludzi, by kupili mój produkt, nie? Ja ostatnio w spamie dostaję coś takiego, że jak nie pójdziesz na moje szkolenie, to cię dopadną, rozwiążą ci całą firmę, tylko ja gwarantuję ci, że poznasz przepisy tak jak trzeba. Jak zmusić ludzi, by kupili ode mnie, jak nie zapłacić, itd., itp., itd. Tak? Kupa ludzi, jak się rozmawia z przedsiębiorcami, jest tak dużo oszustów, że naczelną w
tej chwili umiejętnością ludzi, którzy prowadzą biznes na wolnym rynku, jest rozpoznanie drugiej strony. Czy w ogóle warto w ten interes wchodzić? Tak? Mam dyrektora w mojej firmie, my się staramy teraz, walczymy o taki duży kontrakt z takim potentatem na rynku, i jeden dyrektor o to walczy, a ten drugi siedzi i mówi tak, tobie się, Radziu, wydaje, że to będą duże pieniądze, a według mnie to będzie duży kłopot. Bo on czuje. To jest facet, który pracuje w firmie 20 lat i jeszcze nigdy nie było tak, żeby nie wypracował swojej pensji na takim poziomie, na jakim chce. On nie chce dużo zarabiać, to nie są ekstremalne pieniądze, ale był kryzys w 2000 roku, Andrzej zarabiał tyle, ile chciał. Był rozwój boom gospodarczy 5 lat później, Andrzej zarabiał tyle samo. Jemu do tego. Facet, który bardzo dobrze wyczuwa przeciwnika. U mnie w firmie prowadzi zajęcia z psychologii klienta. Tak? Właśnie mówi, jak oszukują i ma taką, to już dygresja na marginesie, on bardzo często pracuje z ludźmi z Poznania, nie? I mówi, a bo poznaniacy to i tamto, nie? No jakąś taką charakterystykę właśnie tej grupy sobie wymyślił. Dobra, to jest ekonomia praktyczna. Tak to wygląda w praktyce i z tego trzeba sobie zdawać sprawę. Ekonomiści wolnorynkowi. Karl Menger, Ludwig von Mises, Friedrich Hayek, Hans Meyer, Murray Rothbard, to są wszystko z tej austriackiej szkoły ekonomii, a Milton Friedman jest chicagowskiej, ale to w zasadzie to dla nas to nie ma żadnego znaczenia, bo to jest praktycznie, tam są jakieś tam drobne pierdoły, którymi oni się różnią. Ale mamy Keynesa. To jest ten, który jest ten czerwony, dlatego jest tutaj na czerwono to, co on powiedział o Leninie. O Leninie. Słuchajcie, ja jak się o tym dowiedziałem, to wywołało u mnie szok. W związku z tym my możemy używać tego, co oni powiedzieli w rozmowach z czerwonymi. Keynes o Leninie. Z pewnością Lenin miał rację. Nie ma lepszego, bardziej subtelnego i pewniejszego sposobu niszczenia podstaw funkcjonowania społeczeństwa od psucia pieniądza. Przez ciągły proces inflacji. Patrzcie, Keynes rozumie inflację dokładnie tak, jak ja wam powiedziałem. Tak? On to rozumie, on jest świadom. Rządy mogą w niedostrzegalny sposób konfiskować ważną część bogactwa swoich obywateli. Proces ten zubaża wielu. Proces ten angażuje wszystkie niewidoczne siły ekonomiczne po stronie destrukcji i robi to w taki sposób, że mało kto potrafi podać prawdziwe przyczyny tego stanu rzeczy. To Lenin powiedział, a Keynes mu przyznał rację. Ok? W związku z tym, jeżeli macie ten cytat, już w każdej dyskusji, stary, ty jesteś komunistą, socjalistą, mówisz, że według potrzeb, że trzeba dawać, a co ty dałeś? To jest pierwsze pytanie. I od razu socjalista mówi, że no to ty powinieneś dawać, nie on, no bo on tylko tak jak, a ja mówię, ale nie, a co ty dałeś, bo ja to już dałem, tak? Ja daję. Daję na cele dobroczynne. A ty? No to się okazuje, że mało. I to są takie argumenty, no uważam, że to działa ciężkie. Dobra. Ku pamięci. Może i przerwę zrobimy, bo to ostatni slajd jest. Zaraz będą pytania, faktycznie. Dobrze. Ku pamięci. Wytwarzamy, kradniemy, tak? Bo niektórzy w teorii to myślimy, że wytwarzamy, ale jest masa ludzi, podejrzewam, że tutaj też, którzy kradną, świadomie bądź nieświadomie, tak? Ale dostają pewne zasoby, nie wymieniając ich na wolnym rynku. W celu redukcji potrzeb. Wytworzony zasób ma dla nas wartość. Wartości zasobów są różne dla różnych osób. Im więcej mamy, tym mniejszą to ma dla nas wartość. Specjalizujemy się w wytwarzaniu kradzieży, by mieć więcej zasobów do wymiany i posiadania. Posiadamy tyle, ile potrafimy zgromadzić i obronić. To pamiętajcie. Możecie tezauryzować, czyli gromadzić pieniądze w postaci złota i trzymać to u siebie w domu, ale możecie to stracić, bo musicie umieć to obronić. Tak? Tak działamy, to jak działamy zależy od systemu, w jakim funkcjonujemy. I to też jest argument w rozmowie z socjalistami. Tak? Tylko pamiętacie, jeden z cytatów mówił, że bardziej atrakcyjne są obietnice socjalistów niż konkurowanie na wolnym rynku. No niestety, taka jest prawda. Na wymianie wolnorynkowej korzystają obie strony, bowiem za to, co ma dla nich mniejszą wartość, otrzymują coś, co ma większą. Wolny rynek wymusza rozwój gospodarczy. System oparty o zasady wolnego rynku jest wysoce podatny na zniszczenie. To jest ta nieliniowość, o której mówiłem, tak? Czyli pojęcie stabilności. Wolny rynek nie jest stabilny, on wymaga wysiłku. Natomiast dążenie do socjalizmu jest wysoce stabilne.
Kupa społeczeństw dąży do socjalizmu. Dlaczego się rozsypał Rzym? Kto wie? No, monetę psuli. No monetę psuli i co jeszcze? Dawali za darmo przecież żywność. No i wzięło i pierdyknęło, tam był socjalizm. Po prostu. Już. Facet mądry, nazywał się John Glapp, napisał historię Cykl życiowy imperiów. Pierwsza faza to jest epoka pionierów. To, co ludzie uczą się sami na swoich własnych błędach. Potem jest faza rozwoju gospodarczego, faza dobrobytu, faza intelektu, faza dekadencji i upadek. Wszyscy mówili, że początek dynastii zawsze jest idealny. Jest idealny, bo wtedy pracują szczury pierwszego pokolenia. Te, które walczą, te, które zdobywają, te, które się uczą praktycznie, na praktyce, na swoich własnych działaniach. Tak? Dobra. Słuchajcie, dziękuję bardzo za uwagę. Asbiro. Alternatywna szkoła biznesu. www.asbiro.pl